Siema gotikowcy i niedzielni poszukiwacze filmu na YouTube. To ja, to znowu ja, a dziś lista 10 niewybaczalnych herezji. Opinii, które sprawią, że gracze najchętniej wrzuciliby cię pod barierę. Gotowi? Na początek żart od prowadzącego. Puk puk. Kto tam? Na pewno nie Nyras. Gin! Morrowind jest lepszy od Gotika II. Mniej popularny tytuł w naszym kraju, Morrowind to naprawdę rozbudowana, ciekawa i dopracowana jak na swoje czasy gra. Świetny RPG, do którego trzeba dorosnąć. Te gry z 2002 roku zestawia się bardzo często ze sobą, gdzie wskazuje się na plusy Gotika, m.in. w lepszym systemie walki, a Morrowinda w swoistym rozmachu, wielkim świecie o różnych biomach i braku męczącej liniowości. Na niekorzyść Gotika działa fakt, że była to gra głównie popularna u nas, w Niemczech i u ruskich. Opinia o tym, że Morrowind jest lepszy od Gotika II pojawia się bardzo często, Dobra, zrzucajcie go! a sfrustrowani gracze Gotika nie zaakceptują jej nigdy, dlatego musisz uważać, bracie, by nie chcieli wrzucić cię pod barierę. Gothic Remake się nie sprzeda. Bardzo zależy nam, graczom, na sprzedaży Gotika. Alchemia musi zarobić, żeby móc robić kolejne kontynuacje. Problemem jest to, że Gothic nie jest zbyt popularnym tytułem na świecie. Może reklamować się tym, że twórcy Wiedźmina się nim inspirowali, tylko że inspirowali się nieistniejącym już studiem Piranha Bytes. Często widzę dyskusje, w których ktoś pisze, że remake nie pójdzie tak dobrze, Dobra, zrzucajcie go! a popularność oryginalnego tytułu związana jest w mniejszym lub większym stopniu z niskimi wymaganiami sprzętowymi. To słowa, które są jak płachta na byka dla zapalonych fanów Gotika. Jak będzie, to się okaże dopiero po premierze. Wybór smoków zepsuł kontynuację Gotika. Po pierwszym Gotiku, świetnym klimacie dark fantasy, łączącym elementy fantastyczne z horrorem, gdzie walczyło się z opętanymi sekciarzami, a naszym głównym antagonistą był wielki arcydemon śniący, postawienie na smoki było strzałem w stopę. Dobra, zrzucajcie go! Smoki nie są i nie były interesującymi potworami do bicia, a totalną sztampą. To jeden z największych zarzutów do kontynuacji, którego nie uratował nawet smok-ożywieniec. Na szczęście powstała Noc Kruka o trochę mocniejszym klimacie, dzięki czemu ludzie po dziś dzień wracają do Gotika II. To mocny zarzut, ale nie aż tak bardzo popularny, dlatego na tej liście będzie jedynie na 8. pozycji. Zgadzacie się? Gothic 3 to nie kanon. Jak uznawać za kanon grę, która różni się kompletnie od poprzednich części? Ja rozumiem te frustracje graczy, ba nawet kilku twórców Gotika z YouTube'a o większej wiedzy na temat lore niż moja nie uznaje Gotika III i nie mogę się kłócić z ich argumentami. Tam jest tak wszystko niezgodne i pomieszane, a także zbugowane i nudne, że jest to totalnie męczące. Postacie zmieniają swoje charaktery, tym bezimienny, który świruje obywatela Myrtany. Dobra, zrzucajcie go! Wszyscy popełniają rażące błędy. Opisy z poprzednich części Wielkiej Myrtany nie pokrywają się z tym, co zobaczymy na ekranie. Niektórym nawet zmienia się kolor skóry. Jestem po stronie osób uznających Gotika III, ale jest to blizna, której saga nie pozbędzie się aż do ewentualnego wyjścia trzeciego remake'u. Kroniki to obiektywnie świetna modyfikacja, zresztą uznawana za najlepszą z 2021 roku. Ale co jak komuś się po prostu nie spodoba i napisze, że jest kiepska albo przehypowana? Dobra, zrzucajcie go! W tym punkcie nie trzeba wiele tłumaczyć, chodzi o subiektywne opinie ludzi. Kilka razy natknąłem się na jakieś negatywne opinie, na przykład, że zakończenie było nieodpowiednie, a wątek Jorna kulawy i niepotrzebny. Czy się z nimi zgadzam? No niekoniecznie. Modyfikacja miażdży pozostałe mody do Gotika II, ale wiem, że za taką herezję łatwo jest trafić pod barierę. Mroczne Tajemnice to najlepszy mod do Gotika 1. Dobra, zrzucajcie go!
Mroczne Tajemnice to projekt, który lata swojej świetności ma za sobą. Jego dubbing, gimbusiarskie teksty i wątki fabularne niczym z Gwiezdnych Wojen są dziś totalnie niezrozumiałe. Modyfikacja powstała w kompletnie innych czasach i ciężko się do niej obecnie przekonać. Gdy pyta się o najlepsze mody do Gotika I, to zawsze padają Mroczne Tajemnice i nie zawsze dlatego, że zrobił się swego czasu z tego mem. Bezimienny tak naprawdę nie miał przyjaciół. Jak się milcz! Moja opinia na temat tej przyjaźni nieco się zmieniła, ale nadal nie będzie jakąś dużą kontrowersją, jak powiem, że Bezimienny był w tym wszystkim sam. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce, byście skrzyknęli grupę ziomków w jakieś miejsce, jednocześnie ciebie tam nie zapraszając. To smutne, ale życiowe, bo na końcu swojej drogi zawsze musisz robić swoje i myśleć tylko o sobie. To opinia, za którą ktoś wrzucił mnie pod barierę, dlatego wracam aż po rocznej przerwie. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Magowie mogli wcześniej zniszczyć barierę i nie potrzebowali Bezimiennego. W pewnym momencie historyk Xardas mówi: Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. a co jeśli to jest prawda i Saturas i Koristo mieli jakieś swoje wizje, z których dwóch, wiadomo, Saturas wypadł lepiej, bo wpadł na jakikolwiek pomysł zniszczenia bariery, gdzie taki Koristo wspierał Gomeza, no i świrował pawiana. Dobra, zrzucajcie go! Gdyby magowie połączyli siły, w przyszłości zaangażowali Miltena lub gdyby otworzyli się na moralnie szare praktyki Xardasa, czy tam nie mieli mu za złe przywoływania istot z innych wymiarów, wspólnie doszliby o wiele szybciej do głównej przyczyny rozrostu bariery i rozwiązali zagadkę, przez którą zostali uwięzieni na długie lata przez ich własne dzieło. Zawsze jak to gdzieś wspominam, w jakiejś dyskusji, to ktoś patrzy na mnie jak na potwora. Przecież Bezimienny to wybraniec, a bez niego by się nie udało. To naprawdę można zakwestionować i myślę, że ta czwórka naszych przyjaciół zastąpiłaby Bezimiennego, gdyby było trzeba. Robara II nie interesował los wyspy Korinis, ale jak to? Przecież wysłał oddziały paladynów, żeby im pomogli, więc co ty gadasz? No nie do końca. Robar potrzebował rudy, a do tego potrzebne są ręce do pracy. Trzeba było złapać skazańców, czasami odsiadujących już 10 lat za ukradnięcie jabłka, żeby zasuwali kilofami. Szczerze to nie wiem, gdzie podziała się cała ruda zgromadzona przez te kilka lat handlu wymiennego między starym obozem a królem. Marnujesz czas. Paladyni, których spotykamy w dwójce, nie noszą kozackiego ekwipunku zrobionego z magicznej rudy, nie mają też potężnych mieczy, za to mają jakieś cieniutkie mieczyki, w rezultacie czego też mają nikłe szanse w starciu z zastępami orków. Czemu w ekspedycji nie wysłano żadnego z magów, a obecni na wyspie Korinis w klasztorze nie przyczynili się do uratowania jak największej liczby osób? Przecież są runy teleportacyjne na przełęcz. Wiemy też, że wytwarzanie tych run jest możliwe, a paladyni są osobami nierzadko korzystającymi z magii. Mogli się stamtąd powoli wydostać. Jeden statek, ludzi wysłany przez Robara, to niestety niewystarczająca ilość wsparcia, żeby odeprzeć całą armię ciemności, a ludzie pociągający za sznurki jak Garond czy Hagen to po prostu życiowi wojskowi, którzy postawili na wykonywanie rozkazów ponad własne życie, przez co nie byli w stanie utrzymać się w zamku i liczyli na wsparcie Robara, które nigdy nie nadeszło. Dobra, zrzucajcie go! Czy jesteście gotowi na ostatni punkt? A przed nim jeszcze rymowanka od prowadzącego warta każdego lajka. Na górze Serafis, na dole orkowe ziele. I co? Mam być pod wrażeniem? Bezimienny trafił do kolonii tylko dlatego, że był wybrańcem. To niemożliwe, że nie trafił do kolonii za kradzież buraków oraz cebuli oraz paradowanie z fajfusem na wierzchu. To nie jest teoria, to Robar II mówi w trzeciej części Gotika, że Bezimienny trafił do kolonii, żeby odkryć swoją moc i to, że jest wybrańcem. Wiem, że fani gry na całym świecie snują domysły, za co ten Bezimienny trafił do kolonii.
Wyobraźcie sobie, że pokochaliśmy grę, która już od początku jest tak dziurawa, bo uwaga, nie wiemy nawet za co protagonista tam trafia. I tak powstają teorie. Jedna z nich głosi, że jest złodziejem, bo potrafi otwierać zamki. Nie zna się na robocie, ani myśliwego, ani alchemika, ani kowala. Nie potrafi walczyć, ani korzystać z magii. Jest totalnym żółtodziobem, ale w tym wszystkim potrafi czytać, bardzo łatwo nawiązuje nowe kontakty, a także szybko uczy się nowych rzeczy. W Gotiku retoryka pozwalająca na lepszy handel nie istnieje, a jednak na tym polu też bezimienny się dogaduje i potrafi wcisnąć komuś za miecz 3 kubki, patelnie i stare zapierdziane gacie kopacza. Gdyby nie słowa Robara II centrujące za co bezimienny trafił do kolonii, to doszukiwałbym się winy w jego pyskatym języku. W czasach, gdy wrzucano wszystkich za drobne przestępstwa, bezimienny wydaje mi się być osobą, która nie przymierała głodem, a jednocześnie nie wychodziła ze stref względnego komfortu. Bo gdyby musiał opuszczać te bezpieczne strefy, no to musiałby umieć walczyć. Może nie nazwałbym go jakimś oficjalnym politykiem, bo za dużo osób go nie kojarzy z tego świata. Bardziej skłonny bym był wierzyć, że był członkiem jakiegoś ruchu partii buntującej i przeciwnej rządom Robara i jako taki trochę więzień polityczny trafił do kolonii po obrażeniu kogoś ze śmietanki. To są jednak tylko moje rozkminy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta ckliwa, niesatysfakcjonująca i tylko pozornie epicka odpowiedź jest inna, a my gracze nie przyjmujemy do siebie tej prawdy. Głoszenie jej, szczególnie w oparciu o to, że nie każdy wierzy w kanoniczność trzeciej części, sprawia, że fani chętnie wrzucą cię pod barierę. Dobra, zrzucajcie go! Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Wracam, biorę się za to, co zawaliłem przez prywatne życie. W dalszym ciągu czekam na kontakt osób, które wpłaciły mi chociaż złotówkę przez Tipli na kawę, czy tam wsparcie. Chcę wynagrodzić tą nieobecność i to wy w pierwszej kolejności będziecie widzieć te materiały. Rozważ łapkę, komentarz i napisz, co twoim zdaniem sprawiłoby, że zostaniesz wrzucony pod barierę. A na dziś to już tyle, więc trzymajcie się. Cześć!